Witajcie, dziś stara taca po babci i pudełeczko do kompletu. Taca na zamówienie znajomej. Wiecie jak to jest, przecież i tak coś zrobię, więc co za różnica, mogę zrobić tacę. Życzenie takie, stara, podrapana i w kwiatki. A z rozpędu dorobiłam jeszcze pudełko. Komplet z przeznaczeniem do starej altany na ogródkach działkowych. Altana stara jak pleśń, więc taca z przecierkami, żeby wszystko do siebie pasowało. Ale żeby mimo wszystko zestaw wyglądał elegancko, zarówno taca jak i pudełeczko otrzymało nóżki. Pracę rozpoczęłam od pomalowania wszystkich elementów na biały kolor, pędzel syntetyczny i biała farba akrylowa. Wszystko pokryję białym kolorem dwa razy, ale cieniutko. Z zawiasami w pudełkach zupełnie się nie przejmuję. Dbam tylko, aby pomalować je naprawdę cienką warstwą farby. Po pierwszym malowaniu pracę suszę. Po wyschnięciu praktycznie zawsze okazuje się, że praca jest szorstka i trzeba ją przelecieć papierem ściernym. Wszystkie elementy z każdej strony, dzięki temu praca będzie przyjemna w dotyku. Wygląda groźnie, ale tak naprawdę to zajmuje tylko kilka minut. Gdy wszystko jest gładziutkie, pracę przemalowuję na biało jeszcze jeden raz. A to jest serwetka, która niedawno trafiła do naszego sklepu, po prostu śliczna. Ale to nie przeszkadza temu, że taka śliczna serwetka zazwyczaj nigdzie sama z siebie nie pasuje. Wiecie o co mi chodzi, albo wzór jest za wąski, albo za długi, albo za krzywy. Zobaczcie, wyglądało dobrze. Ale nie dajmy się zwieść, trzeba być czujnym, zaraz wam pokażę o co chodzi. Na pierwszy i drugi rzut oka też pasuje, wystarczy uzupełnić i wygląda na to, że mucha nie siada. Serwetkę rozwarstwiam i brzegi, które są równo obcięte nożyczkami, namaczam i strzępię. Dzięki temu brzegi serwetki nie będą widoczne. Nie wiem czy zauważyliście, ale w ciągu całego filmu używam tylko tego jednego pędzla. Jednym tanim, ale za to dobrym pędzlem syntetycznym można obskoczyć cały dekół. Obskubany wzór prezentuje się tak i można go teraz przykleić. Zobaczcie, przed chwilą było dobrze, a teraz kwiatek zwisa. Taki kwiatek macający brzeg wygląda źle, więc go po prostu obetnę. Nie dałam się zaskoczyć, jak widać w deku czujnym trzeba być. A to jest klej z Vernixem, czyli klej z dodatkiem lakieru. Podczas przyklejenia serwetki nie możemy oszczędzać na kleju. Jeżeli nabierzecie na pędzel za mało i za pierwszym razem nie przesiąknie przez serwetkę, powstaną bąble i zmarszczenia. Natomiast jeżeli kleju dacie za dużo, to z nadmiarem nie ma problemu. Po przyklejeniu nadmiar ściągniecie z powrotem do słoiczka i gotowe. Filmy zazwyczaj przyspieszam, aby praca nie wydawała się nudna, ale tak wyglądało prawdziwe przyklejanie serwetki. Drobnymi elementami uzupełniam wzór i pozostawiam do wyschnięcia. Klej ma mleczny kolor, ale po wyschnięciu stanie się przeźroczysty. Na tacę wybrałam te bukiety, które mi się podobają i przyklejam je każdy z osobna. Pierwszy etap to kompozycja. Gdy jestem zadowolona z układu, wzór uzupełniam mniejszymi elementami i przyklejam. Robię to w identyczny sposób, jak widzieliście na pudełku. Wycięty wzór rozwarstwiam, a następnie strzępię brzegi. Ten sam klej z Vernixem i lecimy. Przypominam, że kleju używamy na bogato. Taka rozrzutność powoduje, że klei się dużo lepiej. W filmie czas leci szybko, ale sprawdziłam, że przyklejenie wszystkich serwetek na tą tacę zabrało mi 11 minut. Oczywiście wszystkie bukiety i gałązki do uzupełnień miałam już wcześniej przygotowane. Gdybym tą tacę robiła dla siebie, to dodałabym tylko trochę zielonych kropeczek i wszystko by było gotowe. Ale jak robimy dla kogoś i niechcący spytamy jak ma wyglądać, to efekt jest taki, jaki pytanemu się podoba. Ups, zagadałam się. Jeżeli jakiś element można wyciąć, bo tak jest łatwiej, to oczywiście wycinamy, a nie wyrywamy. Przyklejone serwetki zostawiam do wyschnięcia. Jeżeli się dokładnie przyjrzę, to widzę gdzie kończą się serwetki, ale na razie się tym nie przejmuję. Po wyschnięciu suchą tacę oraz pudełko lakieruję jeden raz lakierem akrylowym matowym. Lakier nam ładnie zabezpiecza pracę i jeżeli coś mi nie wyjdzie, to z lakieru każdy pasztet bez szkody dla pracy będę mogła wytrzeć. Środek pudełka także ozdobię. To jest kółeczko ze sklejki. Pomaluję je na biało, potem przykleję serwetkę, polakieruję i będzie zdobiło środek. Ta serwetka także bardzo mi się podoba, ponieważ można znaleźć na niej dwa rodzaje bukietów. Czyli normalne o nasyconych kolorach oraz takie bladziochy. I właśnie taki jasny, zamglony bukiecik przykleiłam do sklejki.
Biała farba, szczoteczka do zębów i trochę wody, czyli będę chlapała. I powody ku temu były dwa. Po pierwsze, dzięki chlapaniu brzegi serwetki będą niewidoczne. Po drugie, do tacy nie pasowały mi takie mocne, nasycone bukiety. Na tacy najpiękniej ma się prezentować serniczek oraz kawka albo herbatka. Taca ma stanowić tylko tło dla tych rarytasów. Tutaj możecie zobaczyć porównanie między pochlapaną tacą a niepochlapanym pudełkiem. Wzór na tacy dalej jest widoczny, ale kolory stały się odrobinę bardziej pastelowe. W pudełku głównie obchlapałam brzegi, środkowa róża została prawie nieruszona. A teraz przyszedł moment na dobranie zieleni do pomalowania boków tacy. Jeszcze to przemyślę, a na razie użyję świeczki do drapania boków. Każda biała świeczka się nadaje. Miejsca, gdzie planuję zadrapania, dokładnie nacieram świecą. Nadmierne zgrubienia lub zrolowane kawałeczki świecy usuwam i teraz mogę już pomalować wszystko na zielono. To jest dobra, gęsta, napigmentowana farba. Bez problemu pokrywa mi świecę. Z farbami rzadszymi lub gorszej jakości może być problem. I wtedy powierzchnię trzeba pomalować 2 razy. Pudełko nie było traktowane świecą, po prostu wszystko zamalowuję na zielono. Zanim zrobię zadrapania, użyję szablonu i zrobię fajny wzorek. To jest pędzelek gąbkowy, wypisuję go na kartce, zanim przystąpię do malowania szablonu. Robię tak, ponieważ nie chcę ostrego białego wzoru. Farbę rozkładam nierówno, ale staram się, aby przy brzegach wszystko było bardziej białe. Żeby zamalować cały bok, szablon muszę powtórzyć 3 razy. Między kolejnymi przyłożeniami szablonu warto pudełko delikatnie przesuszyć suszarką. 10 sekund wystarczy, aby farba na tacy wyschła. Wzór z szablonu powtarzam na wszystkich bokach tacy. Na koniec pędzlem gąbkowym i białą farbą delikatnie obmalowuję wszystkie brzegi tacy. W identyczny sposób ozdobiłam dół pudełka. Brzegi pudełka pobieliłam i uważam, że to wygląda dostatecznie staro. Według mnie tutaj zadrapania wcale już nie są potrzebne. Ale komplecik ma wyglądać jak zniszczony życiem, a moje bukieciki ciągle wyglądają jak nowe. Pochlapię je kolejny raz, ale tym razem farbą zieloną. Połączenie chlapania w kilku kolorach zazwyczaj wygląda dobrze. Ostatecznie komplet pochlapałam bielą oraz 2 kolorami zielonego. Jasny zielony pomieszany z bielą i taki bezpośrednio ze słoiczka. Tacę sponiewierałam bardzo mocno, a szczególnie przyłożyłam się przy samych brzegach. Gdy taca była już gotowa, zabrałam się za obskrobywanie brzegów. Farba zielona schodzi tylko z tych miejsc, w których pod nią znajduje się świeczka. Drapanie to prosty zabieg i jeżeli ktoś to lubi, to naprawdę efektowny. Ale jeszcze krótki rzut oka na efekt i coś tu nie pasuje. Coś zgrzyta, bo człowiek patrzy i oczy bolą. Już wiem, to ta śnieżno-biała farba, która wyszła spod zielonych zadrapań. Na starych rzeczach śnieżno-biała biel nie występuje. Ale od czego mamy palec? Może być pędzelek. Śliczniutką biel przybrudziłam i już wszystko jest ok. Dzieło skończone i pracę trzeba kilkukrotnie polakierować. Ale z tacą jest problem. A raczej nie ma problemu, jeżeli będziecie na nią stawiali filiżanki na talerzykach. Gorące kubki bądź imbryki będą się do niej kleiły. Żeby tak się nie działo, trzeba ją polakierować specjalnymi lakierami odpornymi na ciepło. Linki do takich produktów zostawię Wam w opisie filmu. Ostatnim elementem są nóżki. Kolor wyjściowy nie jest istotny. One się dają bez problemu malować każdą farbą akrylową. Zielone nóżki lekko pobielę. Taki efekt możemy osiągnąć gąbeczką albo pędzelkiem szczecinowym. Do tacy duże nóżki, a do pudełeczka małe. Jeżeli lubicie takie dodatki, zapraszamy do naszego sklepu. Adres na dole strony. Jako ostatnią rzecz przeleciałam na zielono kółeczko i teraz mogę wszystko skleić. Teoretycznie nóżki należy przykręcić albo przybić, ale przy takich małych gwoździkach to zadanie jest naprawdę karkołomne. Ja nóżki zawsze przyklejam i trzymają się bez zarzutu. Używam kleju na gorąco, ale także dobrze się sprawdza każdy dwuskładnikowy. A ostatecznie komplet ogrodowy prezentuje się tak. Na pudełeczku nie robiłam przetarć i ono co prawda wygląda staro, ale prezentuje się delikatnie. Natomiast zadrapania mają swoich zwolenników i przeciwników. Ja przecierki i zadrapania bardzo lubię, ale zdaję sobie sprawę, że nie dla wszystkich to jest strawne. Komplet skończony, teraz go tylko ładnie zapakuję i biegnę na kawusie i serniczek. Jeżeli dotrwaliście do końca, to bardzo dziękuję za uwagę. Listę produktów użytych w filmie jak zwykle umieściłam w jego opisie.
dekupażowo zakręconych zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.